Daleko na północy Polski, wśród bogatych w zwierzynę borów tucholskich, znajduje się przepiękne jezioro Niedackie. Tak urokliwe, że nawet nie nurkując nikt nie będzie się tam nudził. Tyle, że w położonej nad jego brzegiem bazie Good Dive na początku czerwca miała miejsce pierwsza edycja podwodnych kadrów, więc na tropienie na wodnej zwierzyny nie było zbyt wiele czasu. Spotkanie rozpoczęło się standardowo, odprawą, ale już po chwili mogliśmy wejść do wody. Po ubraniu się w sprzęt przy pomoście i kolejnej jego kontroli można było wreszcie zanurzyć się w chłodnej wodzie. Gdy tylko otoczyła mnie łagodna zieleń, od razu mój wzrok przykuł widok podwodnej części pomostu. Tańczące w toni pomiędzy słupami promienie światła, wysycone kolory wód jeziora i stojąca na środku ławica okoni. No, ale nie samymi okoniami żyje człowiek. Zwłaszcza, że Niedackie słynie przecież z bioróżnorodności i warto było jeszcze czegoś poszukać. Ruszyliśmy dalej, unosząc się nad dnem i usiłując wypatrzeć coś nowego. Nie było to łatwe, bo okonie za nic nie chciały odpuścić przynależnego im w ich mniemaniu statusu gwiazd. Atakowały całymi chmarami, zupełnie ignorując inne gatunki. W końcu jednak udało nam się wypatrzeć wąskiego jak ołówek młodziutkiego szczupaczka. Ignorował mnie przez chwilę, a potem niespiesznie odpłynął, by zniknąć w bezpiecznym w jego mniemaniu ukryciu. Ale to nie mnie powinien się obawiać, tylko rozstawionych w jeziorze sieci. Może jeszcze nie teraz, ale przykład spotkanego w chwilę później dziadka dobitnie pokazywał, z czym muszą się mierzyć tutejsze ryby. Ruszyliśmy dalej, unosząc się nad licznymi obłoczkami siarkowodoru. Wyglądały pięknie, malowniczo wkomponowane w porastającą dno roślinność. A potem zaczęły się pojawiać kolejne młode szczupaczki. Jak człowiek wiedział, czego szukać, to okazało się, że wręcz się o nie potykał. Po chwili znudziły mi się na tyle, że wziąłem się za makro. Początki nie były zbyt dynamiczne. Tylko od czasu do czasu któryś z mięczaków, szczerzuja czy jak ją tam zwą, coś przełknęła. Ale potem, za sprawą przybycia pana Ślimaka, akcja gwałtownie przyspieszyła. Gościu rwał przez trawy niby w Wielkiej Pardubickiej i ledwie nadążałem z utrzymaniem go w kadrze. W końcu trzeba było jednak zacząć wracać. Nie bez żalu, choć wiedziałem, że przecież czekają na mnie jeszcze kolejne zanurzenia. Ale gdy znów wpłynąłem pod pomost, to po prostu nie chciało się wychodzić. I mimo, że na powierzchni czekało na mnie jedzenie i butelka zimnej Coca-Coli, to jednak maksymalnie zwalniałem tempo.